Raz ciepło, raz zimno, normalnie maj się kończy, a dalej jak jesień. Słuchajcie, siemano, witam wszystkich. Jak ja nagrywam, to będzie pojutrze Dzień Dziecka i w ostatniej chwili dojechał prezent dla mojej córki. Także unboxing taki zrobię. Mam na całe szczęście, że oni jeszcze YouTube'a i mojego kanału nie oglądają, także nie będzie takiego fal startu. Słuchajcie, elektromobilność pomalutku wkracza coraz bardziej w moje życie, a samochody elektryczne, rowery elektryczne. Brakuje dla mojej córki sprzętu. Jak na razie moja córka bardziej od rowerów lubi hulajnogi, także wjechał sprzęt dzisiaj. Hulajnoga RCB R10S. Musiałem sobie zapisać, żebym nie zapomniał, bo ja tak niestety sklerotyk jestem. Zobaczymy, czy się uda takie czary mary i czy się nie przewróci. Udało się, super. Jestem z siebie dumny, że mi się udało to tak rozpakować. Powiem, mam pierwsze rozpakowanie ogólnie. I jak kurier przywiózł pudło, ja się złapałem za to pudło, to nie szło tego dźwignąć. Bo jakby nie było, ta hulajnoga około... Oj, bo tu gdzieś blokada jest. Zaraz, bo kierownicy jeszcze nie mamy, dobra. Wagi jest około 25 kg, także waży trochę. I jest, powiem wam, duża. Czyli tak, w zestawie mamy ładowarkę. To lecimy na szybko temat. W zestawie mamy, słuchajcie, ładowareczkę. Ładowarka jest 54,6 V, 2 A, 109 W, czyli jakieś 8 godzin chyba ładowania, jak wychodzi z pojemności baterii. Już zaraz wam powiem resztę. Dzisiaj taki techniczny bardziej temat. Przewodzik mamy do ładowarki. Gdzieś tu instrukcja obsługi jest do hulajnogi. I to, co mnie cieszy, i to bardzo mnie to cieszy, bo coraz więcej producentów idzie w tą stronę, że jest gdzieś na pewno już kurde jest, wierzcie mi, że jest, później znajdę po polsku, także tutaj tych krajów od cholery jest, także super. O, na pudło będziemy kłaść. Raz, dwa, trzy. Ściągamy. Przewodziki tu są, także ostrożnie. Dobra, tutaj mamy przecięcie i lecimy. Ściągamy troszeczkę, odsłaniamy prawdę. Ten zaraz czegoś nie zepsuł. Folia. Kurde, powiem wam, duża ta hulajnoga. Tak się ogląda filmy. Widziałem tylko jedną, jedyną recenzję tego modelu na polskim YouTubie i jak się tak stoi koło niej, to się wydaje mała, ale ona jest duża. Ona jest duża. Tutaj sam to, nie wiem jak to nazwać, ten stół jest konkretny. Cyk. Jedna część. Złożyć by kierownicę, żeby się to już nie rozleciało. Do jazdy na razie nie. Tutaj mamy taką wtyczkę, jedną w drugą. Trzeba pewnie ładnie wcelować. Są bardzo cieniutkie druciki. To są bardzo cieniutkie druciki, ale mamy strzałki. Jest strzałka tutaj, jest strzałka tutaj, czyli strzałkę do strzałki. I pamiętajcie, nie na siłę, ostrożnie. Gorzej jak ja tutaj to spierdzielę i będzie śmiania. To nie chce wejść. Tu chyba trzeba jednak na siłę. Bo to jest takie trochę gumowate. Dobra, jest, ok. Weszła. Zobaczmy, czy... Dobra, spiął. Za chwilę wam wyświetlać, pokażę, bo jest słońce, wyjdziemy gdzieś w cień. Ale jak piknęła, to się włączyła. Wyłączę, żeby nie zaczęła gdzieś tutaj jechać. Dobra, jest wyłączona. Czyli standardowo przytrzymujemy dłużej przycisk. Włączamy, wyłączamy. Nie mam pojęcia, powiem wam, co tu jeszcze jest. Działam intuicyjnie. Wkładamy. To trzeba jakoś tak, żeby... tak, żeby ten tutaj wystawał i żeby nam się to tak nie kręciło w koło. Tutaj mamy... jest! Tutaj mamy śrubki, które za chwilę powkręcam, zrobię stop klatkę, bo to by za długo film po prostu trwał. I ją wtedy rozpakuję całościowo. Także tak, mam tutaj... Lubię jak mi
producent przesyła ogólne informacje, że nie muszę siedzieć na jego stronie. Oj, teraz, przed chwilą zimno, teraz normalnie masakra, gorąco. Nie muszę siedzieć na jego stronie, wyszukiwać tego wszystkiego, tylko mam to gotowe. Kod QR jest jakiś. Zaraz się dowiem, co to jest za kod QR. Instrukcję sobie też za chwilę przejrzę. I tak, czytam. Wyposażony silnik o mocy 500 W. Także tutaj mamy z tyłu silnik. Kurde, no powiem wam, to koło jest duże. Wiem, że już tutaj nie ma dętki, tylko jest guma twarda. Także jazda, taki teren albo coś troszeczkę gorsza, ale na asfalt to masakra. No i z drugiej strony nigdy kapcia nie złapiecie, a z tego co tak przeglądałem, to bardzo problematyczne są tematy wymiany tych dętek tam w środku, czyli jednak czasem lepiej może jak jest pełne koło. I tak, także silnik 500 W, akumulator litowy 48 V 16,8 Ah, czyli liczmy 16 Ah, 2-amperowa ładowarka, 8 godzin ładowania do pełna. Jak pojeździcie cały dzień, to się przez noc załaduje bez problemu. Oferuje zasięg do 50 km na jednym ładowaniu. To też z tymi kilometrami jest jak z rowerami elektrycznymi. Wszystko zależy od wagi, kogo ta hulajnoga tak naprawdę wiezie, nie? Czy dziecko, czy kogoś na, tak jak ja, 80 kg, czy nie wyglądam na taką. Także 50 km na jednym ładowaniu, dzięki czemu nadają się do codziennych dojazdów do pracy, podróży i tak dalej, bla bla bla. Wyjątkowe zawieszenie w tej cenie. No powiem wam, jest z tyłu sprężyna, później podejdziemy, regulowana i z przodu też jest amortyzator. No to coś musi ratować te po prostu pełne lane gumy, bo nie amortyzujecie już gumą. Dobra. Zwiększony komfort dzięki podwójnym przednim i tylnym. Moment, bo się zgubiłem. Muszę to całe przeczytać, a później będziemy bo już zaczyna mieszać. Dłuższy tak. Wyjątkowe zawieszenie w tej cenie. Zwiększony komfort podwójnym, tylnym, przednim i tylnym systemem zawieszenia w połączeniu z 10-calowymi oponami pełnymi. O, jest nawet napisane pełnymi. Zapewnia pełną, stabilną jazdę w różnych warunkach terenowych. No, z tym terenem to się okaże. Potestuję na pewno, to wam powiem, jak to jeździ, bo wyciągnąłem z pudełka, co się mogę wypowiadać, nie? Na razie deklarujemy, co producent mówi. W różnych warunkach terenowych. Inteligentna łączność dzięki zgodności z aplikacjami iOS i Android. Tutaj się zatrzymałem, czyli aplikacja jeszcze do tego też jeszcze nie mam uruchomionej, sobie uruchomię, że można sobie i zablokować z aplikacji i można sobie różne tryby tam włączać. I też wiem, że albo jedzie od razu, albo musi pchnąć kołem i dopiero wtedy jechać. Mi się wydaje, że lepsze takie odepchnięcie się jechać, bo jak ktoś będzie się bawił, no to hulajnoga podjedzie, a to jest trochę masy i jak dostać w kostkę, to kurde, worki latają. Dostać w kostkę, to później masakra normalnie. Nie, dziękuję. I tak, mogą monitorować tryby prędkości. Za chwilę tych worków będę szukał u sąsiada. No i widzicie, przed chwilą grzało. A teraz trzeba się zasuwać, bo zimny wiatr wieje. No kurde, ta pogoda to jest okropna. Ten maj się może skończy, będzie lepiej. Android, kierowcy mogą monitorować tryb, prędkości, żywotność baterii, dane dotyczące podróży i sterować reflektorami. Legalny i bezpiecznie RCB R10S posiada certyfikat CE i jest legalny do użytkowania na drogach w kilku krajach europejskich. W naszym raczej chyba nie ma jeszcze takich ogólnie to jest chyba straszny rozpierdziel w tych przepisach i nikt nic nie wie. Posiada również niezawodny elektroniczny układ hamulcowy, który zapewnia płynne i bezpieczne zatrzymywanie, co zwiększa bezpieczeństwo kierowcy. Dobra, słuchajcie, nawet poszło gładko. Stop klatkę robię, albo nie robię, bo i tak nią nigdzie teraz nie pojadę, bo tak naprawdę no, musi stać tak w takim stanie jak jest, nie pobrudzona, bo to jest jednak prezent, jakby nie było. Oż ty kurde, ciężka. Gdzieś ma stopkę, wiem, że ma stopkę, chyba z przodu. A jest, o. Stopka jest z przodu, tak nietypowo. Właśnie, zaraz będzie fiku-miku, podstaweczka. O, jest, luk, stoi. Kierownica się na razie kręci w kółko, ale to się nic nie dzieje. Podchodzimy.
do wyświetlacza, powiem wam, muszę ją gdzieś do cienia wziąć, bo wszystko będzie odbijało i nie będzie można tego nagrać po prostu, a też muszę go przeklikać, bo nie wiem, co na nim się znajduje. Dobra, lecimy. Kierownica. Dyndzla chyba trzeba odkręcić, bo... A, działa! O kurde, działa. Tutaj mamy włącz, wyłącz, kierunkowskazy chyba jakieś mamy. Gdzie się światła włącza, jeszcze nie wiem. To się dopiero, słuchajcie, dowiem. Tak się to przedstawia, tutaj kierownica. System składania. Z przodu mamy taką lampkę, którą trzeba będzie tam poustawiać. O, nawet jest. Przedni hamulec, słuchajcie, jest bębnowy. Podobno ma to lepiej działać, jak tam piasku nasypie, inne rzeczy. No jest po prostu bębnowy. Oponę mamy sztywną. Amortyzatorek tutaj. Ta stopa mi się podoba. No powiem wam, jest kawał stopy, że jest gdzie stanąć, a nie trzeba się na tym kręcić i kombinować. Tutaj mamy, to chyba są kierunkowskazy przednie, czy światełka. Jak uruchomię, to wam powiem. No raczej tak, kierunkowskazy to są. Bo z tyłu też tu są boczne odblaski. Bo to raczej nie może być kierunkowskaz. Ale czerwone kierunkowskazy, nie żółte. Ciekawe jak nasze brawo na to. Powiem wam, nie wiem. Tutaj mamy gniazdo ładowania. Z tego co ja widzę. Z ładowarki taki przewód wychodzi. Ja to lubię takie spontaniczne rzeczy. Takie na 3 piny. I tu jest też na 3 piny. No takie dosyć ciekawe to gniazdo ładowania. Tutaj są wszystkie dane. Znaki CE, te sprawy. Tylnie sprężyna regulowana. To chyba ją trzeba jakoś położyć albo coś, żeby w ogóle to ukręcić. Pewnie do góry trzeba podnieść. No ciekawe, spróbujmy. Nie odpuszcza. Pewnie jakiś klucz do tego trzeba będzie. No zobaczymy, czy będzie w ogóle trzeba. I z tyłu hamulec, słuchajcie, jest, tak piszą, elektroniczny. Czyli działa tylny hamulec na zasadzie rekuperacji pewnie. Hamujemy silnikiem. I mi się wydaje, że nawet może i odzyskiwanie energii jest. Powiem wam, nie wiem. Sprawdzę to z ciekawości. Tutaj mamy tylnią lampeczkę. Tylko tak, tu mamy do przedniego hamulca. A gdzie jest używanie tylniego hamulca? Nie, tutaj nie ma. Czy to hamuje jedno z drugim razem? Powiem wam, z durnej ciekawości mojej będę się musiał tego dowiedzieć, jak używać tylniego hamulca. Widzicie? Tak to jest. Jak podchodzi do tego człowiek, co... No i kurde, znowu grzeje. Co nigdy nie miał styczności z hulajnogą elektryczną. Także ja idę na żywioł i to wszystko sobie potestuję. Jak dla mnie na pierwszy rzut super to wygląda, naprawdę. Standardowo oczywiście linki w opisie, kody rabatowe i te sprawy, słuchajcie, będą. Czyli co, ja teraz biorę się, skręcam to kierownicę i nie da mi i muszę sobie sprawdzić, no trudno, pobrudzę troszeczkę koła, ale muszę sprawdzić, jak ten tylny hamulec działa, jaka to jest zasada w ogóle działania, o co to chodzi, czy to po prostu działa jedno z drugim, że dwa hamulce hamują, dwa koła hamują razem. Jestem tego bardzo ciekaw właśnie, jak to działa, także za chwilę do was wracam. Dobra, słuchajcie, pierwsza jazda zrobiona. Niestety prezent pobrudzony, trudno. No, musiałem się czegokolwiek dowiedzieć o tym sprzęcie. Zaraz będę, że tak powiem, pucował. Pod drzewko się schowałem, żeby tutaj było cokolwiek widać. I tak, opowiem wam, co tam jeszcze jest na wyświetlaczu takich rzeczach. No i niestety jest tutaj jedna rzecz, która troszkę psuje całokształt tej hulajnogi. Niestety, pneumatyczne opony tutaj nie są, tylko lane i troszeczkę sobie z tym tematem poradziłem, ale jazda w terenie, jazda po takim czymś grząskim, wibracje się przenoszą. Troszkę ten temat, rozkręcając amortyzator na maksa, jeszcze go idzie trochę odkręcić na full, czyli już tył bardzo fajnie, tylko przód, szkoda, że nie ma, żeby zwiększyć te amortyzatory, żeby były bardziej miękkie, bo moja waga 80 kg, jednak czuć. Pojeżdżę troszeczkę, zobaczę, może troszeczkę ruszą te amortyzatory i to się jakoś rozchodzi, bo
To jest taki unboxing, a z testu dopiero będzie materiał, bo muszę nią po prostu pojeździć, pouruchamiać wszystkie aplikacje, co gdzie jak. Bo tak naprawdę to, co jest w aplikacji, to można też zrobić tutaj z poziomu manetki. O, zobaczcie, tutaj Wam zostawię na chwilę dłużej. Cała instrukcja, tutaj sterowanie po prostu biegami, manetkami, czyli możecie uruchomić tempomat, przełączać biegi, światła, już wiem też, zerowy start, że się trzeba najpierw odepchnąć nogą, żeby się ktoś manetką nie bawił, także takie różne są, słuchajcie, tematy tutaj. Co do hamulców, to hamulce są aż za dobre. To jest zintegrowane, czyli jak hamujecie po prostu tym przednim hamulcem, to od razu Wam też po prostu hamuje tylnie koło. Jak odpuszczacie manetkę, tak samo Wam elektromagnetyczny tak naprawdę hamulec hamuje, fajnie to. Ale jak tutaj się zawijałem na trawie, trochę przehamowałem, to bym razem z tą hulajnogą leżał, niestety. Znaczy stety, no. Hamulce są bardzo dobre, trzeba po prostu do tego z wyczuciem, naprawdę z wyczuciem, bo można sobie guku zrobić. Niespodziewanie dobre, także odpalamy. Wyświetlacz w słońcu bardzo słabo widoczny. Nie będę tutaj ściemniał i wymyślał. Przyciskamy 2 razy szybko. Z przodu światełko jest. Światełko, potestujemy w nocy. Bo czasem się i w nocy wraca, prawda, hulajnogą. Z tyłu przedtem pulsowało, teraz świeci. To powiem Wam, muszę sobie jeszcze to obczaić. Kierunkowskaz lewy, pika dosyć głośno. No i dobrze, bo hulajnoga elektryczna jest cicha, to ktoś Was słyszy. O, widzicie, nie przełącza się od razu na drugi, tylko trzeba kierunkowskaz prawy. Fajnie, że jest takie jednak trochę głośne. Wyłączamy, ok. Dzwonek już dzwonił, tak? Nie, dzwonek jest syty. Hamulec hamuje elegancko. I tym przełącznikiem przełączamy sobie tryby. Może od początku klika. Tryb mamy prowadzenia. To wyłapuje mi tło. Ja ustawiłem się tutaj, żeby Wam cokolwiek pokazać. To mi słońce świeci. Kurde, jak ja nienawidzę w takich warunkach nagrywać. To jest masakra. A on mi teraz ostrości na wyświetlenie złapie. Dobra, macie tutaj ludzika. Może z dalszej odległości będzie lepiej. Później przeklikujemy. Mamy tryb E, czyli takie najwolniejszą jazdę. Później mamy D, którego prawie w ogóle nie widać. I mamy S, na którym tu jest S. Będzie widać? Powinno być. Albo w tą, albo w tą. Normalnie masakra. Zaraz spróbujemy tryb prowadzenia. Muszę się z nią nawrócić. Idzie. Ona goni. Rozkręciłem. Goni jak wariatka. Teraz będzie lepiej widać. Nie zawsze jak na tym stopka, cyk. Ta stopka z przodu nawet fajna. Teraz jak rozkręciłem ten amortyzator na maksa, ta sprężyna za chwilę wypadnie. Czyli muszę go tak skręcić, żeby był, bo nic to nie da, prawda, jak ta sprężyna po prostu lata w powietrzu. No też mi się wydawało, że to nic nie da. Trzeba to tak skręcić pewnie, żeby było na styk. Skakał, nikt na niej nie będzie. Fajnie, że jest taki zawies tutaj z tyłu. Ten zawies robi robotę. Tylko nie wiem, czy mi z gniazda tam nie będzie chciał wyskoczyć po prostu. Skręcimy go jeszcze troszeczkę. Więc tu widzę, nie wymyśla więcej po prostu. Jak się na nią stanie, to jest obciążony cały czas. Tak trzeba. Do tego windu zostanie kawałek, czy nie? Jednak to musi być skręcone tak, żeby... tak. Dobra, niech sobie tam trochę stuka, ale no ta sprężyna coś ratuje w miarę sytuację. Będzie teraz widać lepiej. Wszystko się odbija, to jest takie... To powinno być jakieś takie, nie wiem, matowe. Wszystko się odbija niestety w tym. Widzicie? Macie teraz tryby E, czyli ten najsłabszy, D i tryb S. Tyle się przełączamy pomiędzy trybami.
Mamy kierunkowskazy i później resztę tych trybów po prostu tutaj, co Wam na instrukcji pokazywałem. Rączki fajne, mi się podobają te rączki z tymi tutaj płetwami, bo się ręka nie męczy. No i tyle, słuchajcie, także... zapomniał. Tu pokazuję jeszcze procenty. Prędkość Wam pokazuje do 25 km na godzinę, jest ograniczona. Oczywiście hulajnoga. Także pierwsze koty za płoty. Sprzęt, powiem Wam, elegancki, podoba mi się. Jest to masywne, pospawane jak trzeba. Kolor niebieski. To by jest chyba najważniejsze w tej całej hulajnodze. Niebieski kolor. Moja pierwsza jazda w życiu, na tym nie jeździłem. Tak stanąłem, tak nie wiedziałem jak nawet za bardzo na tym stać. Czyli na moich tych człopakach zmieściłem się tutaj. Powiem Wam, zaraz będzie czyszczonko. Niestety ubolewam nad tymi pełnymi oponami, bo psują komfort jazdy. I tutaj tego nic nie wymyślę. Ja nie jestem zobligowany do chwalenia wszystkiego w koło. Coś mi się nie podoba, to mi się nie podoba, no i tyle. Ale producent pisze, że są pełne koła, o tym mówi, że nie są pompowane, także wybrać sobie, jak ktoś chce po szutrach gdzieś śmigać, wybrać sobie z kołami pompowanymi. Powiem Wam, za tą cenę, to jak się tak po sklepach z ciekawości rozglądałem, to ciężko czasem zwykłą hulajnogę kupić bez jakiejkolwiek amortyzacji, mniejszą. Także no, kwestia co gdzie chce. Tak jak się po mieście lata, to wszędzie w miarę asfalt albo coś takiego jest i można sobie polatać. Jeszcze spróbujemy ją złożyć. Ja jeszcze nie składałem. Mamy guziczek. Wajcha. Jak to wygląda? Tutaj się wplikuje podobno. O. No i zobaczmy. O kurde. Zapomnijcie, że dziecko tu gdzieś zaniesie. Jest 26 kg. Jest ciężka. Jest ciężka. Nie do noszenia, po to mam kółkę, żeby nią po prostu jechać, a nie ją nosić, no, do bloku zanieść. Dobra, jak to się teraz powrotem otwiera? Guzik się wciska. A widzicie? Chciał się. Ty nie uwolnię hulajnogi teraz. Ani tak, ani tak. Zaraz wyrwę. No i tyle. Ja nie wiem, jak teraz to zrobić. Ale będą jaja. Tu jest taka stopka. Mocniej czy jak? Powiem Wam, nie wiem, jak ją odczepić teraz. A powinno to być jakieś proste. Zrobione. W górę czy szarpnąć? Nie, bo wyrwę. Dobra. Idzie, tylko jak się zablokowała. Bo tu jest taki ząbek jeszcze pod spodem, żeby zabezpieczyć w ogóle. Trzeba ją wcisnąć w dół i wtedy odbezpieczyć. Nic na siłę, wszystko młotkiem, jak to mówię. Widzicie? Dałem sobie radę. A gdzie uciekasz? Stój. Wiem, że można ją też zablokować. Żeby jak ktoś by nawet chciał odjechać, to koło się blokuje i tu robi pi. Także też jakaś taka blokada jest. Pobawię się aplikacją i w następnej odsłonie na pewno dam Wam znać. Jak dla mnie tyle. A jak mnie te koła, to super, naprawdę. Powiem Wam, super. Solidna, ciężka, czyli jak jest ciężka, to jest stabilna. Hamulce są zabójcze. Kurde, tutaj trzeba się przyzwyczaić do hamulców, bo jak się depnie od razu, to się trzeba trzymać, bo koła idą dęba. Nie ma żaboli, hamuje od razu. I tyle, światełko jest, kierunkowskazy są, no podstawowe rzeczy, no. Czego będziemy wymagać od hulajnogi, żeby, nie wiem, jeszcze latać umiała albo co. Także tyle, słuchajcie, w temacie. Ja działam cały czas. Kliku, klik, no światełka do słoneczka. Słoneczko wyszło. Przerabiamy magazyny, inne rzeczy, fotowoltaiki, bawimy się, póki jest czas i tyle. Tak jak mówiłem, w opisie wszystkie linki, kody rabatowe i szmery, bajery. Fajny temat. Jako pierwsza hulajnoga, super. Z tymi kołami jeszcze się zobaczy. Może coś się da wymyślić. Albo przełożyć jakieś pneumatyczne. Zobaczymy. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się. Do następnego.